Jak dobrze wiecie, w kuchni zawsze pory roku wyznaczały nam sezonowe produkty rolne. Nowy sezon śliwkowy rozpoczynamy knedlami. I już rozrabia. Nie zaczęliśmy jeszcze odcinka, a już rozrabia. Zatem zaczynamy od drylowania śliwek. Nieprawda. Zaczęliśmy już wcześniej od tego, że ugotowaliśmy ziemniaki i one już nawet zdążyły przestygnąć. My gotujemy je zawsze na parze, żeby zachowały wszelkie minerały, które w nich są. Oczywiście obraliśmy, pokroiliśmy, bo wtedy szybciej się gotują. I teraz już mamy wystudzone i możemy zaczynać. Przepuszczamy ziemniaki przez praskę, ale najpierw odłożymy tak 5 do 10 deko, ponieważ z ziemniaków również zrobimy sos do knedli. Oczywiście w tym samym czasie możemy drylować już śliwki. Tym bardziej, że to bardzo pracochłonne zajęcie. Jeżeli podoba Wam się nasza bezglutenowa kuchnia wegańska, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. A na stronie ateliersmaku.pl znajdziecie dokładne przepisy, informacje o warsztatach, o food truckach oraz nasz sklep internetowy. I teraz do ziemniaków wrzucamy siemię lniane z odrobiną soli zmieszane. Sól pomoże z ziemniaków wyciągnąć odrobinę wilgoci, a siemię lniane tą wilgoć fantastycznie nam złączy i zwiąże. I mieszamy. Odstawiamy na bok i w tym czasie zmielimy grykę na mąkę. I teraz mąkę gryczaną, przypominam jeszcze raz, z kaszy gryczanej niepalonej dorzucamy do zagniecionych ziemniaków i oczywiście jeszcze raz dokładnie mieszamy. Najlepiej zrobić to ręką, bo łyżką jednak się tak dokładnie nie da. A w tym czasie Kopciuszek, który dzielnie drylował śliwki, osłodzi sobie trochę i innym życie. Czyli do nadkrojonych i rozwartych śliwek pozbawionych pestki dodajemy zielony kardamon i brązowy cukier trzcinowy. Jeżeli zachodzi taka potrzeba lub ochota, możecie wymienić go oczywiście na ksylitol. Jak widzicie, ziemniaki już są dosyć sprężyste, ale cały czas ciasto jest rzadkie, więc dodajemy mąkę ziemniaczaną. Nie dodam jej od razu całej, ponieważ ziemniaki różnią się wilgotnością i sama nie wiem, ile mąki będziemy mogli wrobić akurat w to ciasto. To się po prostu za chwilę okaże. Zostawimy je na takim etapie, kiedy będziemy czuli, że jest sprężyste i łatwo będzie można zawinąć w nie śliwkę. Śliwki dosłodzone, a jeśli macie ochotę na inne kluski z pracowni kulinarnej Atelier Smaku, przepisy znajdziecie tutaj. Możecie też przy okazji polubić ten odcinek, zasubskrybować kanał albo nacisnąć sobie ten dzwoneczek, a wtedy żaden nowy odcinek Was nie ominie. I na tym etapie fajnie jest dosyć długo wyrabiać, ponieważ ziemniaki cały czas, nie wiem jak to się dzieje, ale trochę puszczają wilgoć i to ciasto robi się coraz bardziej sprężyste. A przecież o to nam chodzi. W międzyczasie solimy odrobinę wodę, żeby knedle po ugotowaniu nie były jałowe. Włączamy palnik i czekamy, aż woda się zagotuje. O proszę bardzo, jakie już mamy piękne i sprężyste ciasto. Dzięki temu ono nam się nie rozpadnie w trakcie gotowania, a przecież to akurat w bezglutenowych i wegańskich knedlach jest najważniejsze. A teraz Kopciuszek i Piękna Królewna zmieniają stanowiska pracy. Piękna Królewna będzie toczyła knedle, a Kopciuszek będzie przygotowywał słodki krem. Wybieramy odpowiednią końcówkę do blendera i wkładamy ją na miejsce, oczywiście zachowując zasady BHP. Czyli przy wyłączonym urządzeniu. Do ziemniaków wlewamy odrobinę mleka kokosowego. Nie wlewamy całej ilości od razu, żeby nie mieć później grudek. Gdy konsystencja jest już gładka i jednolita, dolewamy resztę mleka kokosowego, a także całą melasę skarobu, czyli ze strąków drzewa świętojańskiego. Żeby sos był pyszny, słodki i zdrowy, bo melasa skarobu ma mnóstwo wartości odżywczych. I oczywiście doprawiamy troszkę cynamonem, gdyż cynamon pasuje równie dobrze do jabłek, jak i do śliwek. Księżniczka już pierwszego knedelka ulepiła. Teraz będziemy lepić następnego. Bierzemy, odrywamy kawałek ciasta i po prostu w rękach wyrabiamy kulkę i tą kulkę spłaszczamy, robiąc taki nieduży placek. Na środku on musi być troszeczkę cieńszy, żeby nie trzeba go było później nadciągać, ponieważ ciasto bez mąki pszennej trudniej się naciąga, a te brzegi, które są grubsze, możemy później
lekko zaciągnąć na resztę śliwki i mamy kolejnego knedla ulepionego. Myślę, że Kopciuszek może Ci poporcjować to ciasto. Poporcjuj tak, żeby mi wystarczyło na wszystkie knedle, bo ja już widzę, że chyba jednak może być za mało, ale to nie szkodzi. Jedną, dwie śliwki zjemy sobie po prostu bez ciasta. Jeszcze nie wie, czy wystarczy, a już zjada. Kopciuszek, nie chwaląc się nikomu, postanowił pomóc pięknej księżniczce w kuchni, by doczekać się szybciej knedli. Ale to nie jest według bajki, którą ja czytałam w dzieciństwie. Czytałaś bajkę o knedlach i o Kopciuszku? To jest nasza własna wersja bajki. Róbmy te knedle szybciej, bo ja naprawdę jestem głodny. Ja tak samo, więc naprawdę robię wszystko. Woda nam się już gotuje, więc możemy dodać kapkę zdrowej oliwy, żeby kluski nam się później nie posklejały i możemy zacząć rzucać pierwszą partię knedli. Wrzucamy oczywiście nieduże ilości, żeby ciasto się nie rozpuszczało, tylko zagotowywało. I teraz czekamy, aż wypłyną i jeszcze tak ze 2 minuty gotujemy, żeby mieć pewność, że ciasto na pewno nie jest surowe w środku. Wyławiamy ostatnie kluski, kładziemy je do naczynia, polewamy sosem. A reszta sosu, pysznego, Trafi do lodówki, a knedle do brzuszka. wcześniej położone na podgrzanych talerzach. Smacznego i na zdrowie życzę piękna księżniczka i Kopciuszek. Jeżeli zainteresował Was nasz system zdrowego gotowania, Więcej informacji znajdziecie w opisie.